Przedstawiać nie trzeba. Może niektórym tylko, którzy... Niektórym? Tak. Niektórym, tak. RabinDawidMason. RabinDawidMason. O, właśnie. W tej chwili jest rabinem synagogi w dzielnicy Maswell Hill. 400 rodzin, tak? Duża synagoga, dużo dzieci, dużo młodzieży, nowe wyzwania i nowa praca. Także z okazji wizyty prywatnej w domu zrobił nam przysługę, też prywatną, naszemu klubowi, żeby powiedzieć kolejny wykład, który ileś tam już wykładów było, a teraz kolejny. I teraz, jak jeszcze kiedyś będzie znowu w Łodzi, to znów go będziemy poprosić, żeby powiedzieć. Tak? Taki abonament ma już. Tak, abonament, tak. Tak, przyjeżdża do nas i bonusem jest... Bonus, to jest bonus powiedzieć wykład, tak? To ta najśliczniejsza O, dziewczyna właśnie. To jego córka, Jedna- nasza wnuczka. Tak, Podaj ja, tak? Czy Podaj ja. A jeszcze jest Netaner i Akiwa. Ale są malutkie już. A na tym zapraszamy. Dziękuję. I na szabat oczywiście zapraszamy, będziemy wszyscy prawie. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry jeszcze raz być tutaj. Ja każdy raz, że jestem tu, ja liczę albo spróbuję policzyć ile razy ja byłem w Polsce. I pierwszy raz byłem tutaj, to było 10,5 lat temu. To jest takie 10 lat temu, 98 rok, koniec tam wcześniej. I wtedy ja już spotkał moja żona, to była moja żona potem, za rok. I no to jest 10 lat, 2 razy co rok, nie wiem, jakiś average, to jest average. Średnio, no może być jakieś 20, może być więcej, 20 razy, to jest dobre. Też prowadziłem 2 grupy od ostatniej synagodze. Ja byłem w południu Londynu 5 lat i prowadziłem 2 grupy do Polski, że ja myślę bardzo, że to jest inspiracja dla Żydów pojechać do Polski i nie tylko pokazać ludzi żydowscy, co był w Holokaust. Czasami tak jest. Są dużo ludzi w Londynie, że pojechają jakiś jeden dzień dotąd, do Krakowia i do Auschwitz tylko, albo do Treblinka, albo do Sobibor, jeszcze. I ja myślę, nie kilka dni zobaczyć, co było przed wojną. 3,5 miliona Żydów mieszkali tutaj przed wojną. I co jeszcze jest? Jeszcze Żydów mieszkali, jeszcze jest infrastruktura. I właśnie pokazać ludzi tak. Dlatego, że jest bardzo dobry. Ja mam 400 rodzin, no, mogę mówić 400, to nie jest wielkie naprawdę. Są tam gminy, że mają 3000 rodzin. Tak? Stanmore, Borehamwood, to są dzielnice w Londynie, że mają 2000-3000 rodzin w gminach. I czasami tam jest jeden rabin. Ja myślę, że to jest za dużo, naprawdę. To jest za dużo dla jeden rabin. To look after, jak jest to look after? Żeby zajmować się, doglądać spraw tych gmin. Tak, sprawy gminy. I 400 rodzin to jest bardzo dobre i że dużo młodych ludzi tam są też bardzo dobre. Ale ja zaczynam po polsku, zobaczymy, ale ja mam kolegę tu, że dziękuję, że będziemy tłumaczyć dla Was. No może być zaczynać po angielsku. One of the biggest issues at the moment is the recent economic crisis. Jednym z największych tematów, który ostatnio wypływa, jest temat kryzysu ekonomicznego. This is affecting millions of people throughout the world. It's affecting millions of people throughout the world. Dotyczy on około 1 miliona osób na świecie obecnie. And I suppose the question is really, what's the problem? What has happened in our society that has led to such a big thing? Pytanie, które trzeba zadać, to co tak naprawdę jest tym problemem i co spowodowało ten problem, który się wydarzył w naszych społeczeństwach. It's a problem that started in the banking world. Ten problem rozpoczął się w świecie bankowości. It's created a lack of confidence in Western economies.
Stworzył go brak pewności w zachodniej ekonomii. Banks will not lend money to people. Banki nie chcą pożyczać pieniędzy ludziom. Banks won't lend to each other. Także nie chcą pożyczać sobie nawzajem. And people are losing their jobs. I ludzie przy okazji tracą pracę. And that's what, of course, is causing the biggest recession or depression since they say 1929. I to jest to, co powoduje tą największą recesję od lat 20. XX wieku. Now, one of the problems here is what I would call the overreaching of the consumer. One of the problems is, right, if you can translate that, brilliant. Jednym z problemów jest zbyt szybkie, zbyt duże wzbogacanie się konsumentów. Right, so people are loaning too much money. Ludzie po prostu pożyczają zbyt duże ilości pieniędzy. Right, people have taken too much risk. Podejmują zbyt dużo ryzyka. Right, and the question is, where does the responsibility for this lie? Pytanie, które trzeba zadać, to jest, gdzie można ulokować odpowiedzialność? Gdzie leży odpowiedzialność, po której stronie leży odpowiedzialność w takich zachowaniach? I watch a program called Law and Order. Oglądam program Prawo i Porządek. Right, masz tutaj, tak, dobry jest, nie? Dobry, right? And I watched it the other night. Last week my wife and I were watching one episode. Ostatniej nocy z żoną oglądaliśmy jeden z odcinków. And it was about a lady who had cosmetic surgery. Dotyczył on kobiety, która miała operację kosmetyczną. And she had five operations, and after the sixth, she collapsed and she died. Miała 5 operacji, po 6 niestety jej stan się pogorszył i zmarła. And the reason was because she was given a mixture of drugs, or right, she was given a drug which mixed with a drug she was taking for depression killed her. Otrzymała mieszankę leków i niewłaściwe leki w połączeniu z lekami, które przyjmowała na depresję, zabiły ją. Right, now, the question is who was responsible? Pytanie, które trzeba zadać, kto był odpowiedzialny za to? Right, maybe we would say, well, she's responsible, she's a person, she has the freedom to choose, and she chose to keep having operations. Możemy powiedzieć, że ona jest odpowiedzialna, ona jest osobą, miała wolność wyboru i podjęła decyzję podjęcia się właśnie tej operacji. But the question might be the other way. Maybe the operator, maybe the surgeon is responsible. Ale także możemy zadać pytanie z drugiej strony. Być może właśnie chirurg jest tą osobą odpowiedzialną. Maybe he's taking advantage of the weakness of the person involved, of the lady. Może nie wykorzystał wszystkich szans, żeby wyratować tę kobietę. Maybe he should have sent her to a psychiatrist. Może powinien wysłać ją do psychiatry. So the question is, can we apply that to the case of loaning and borrowing money? Czy takie same rozważania możemy w takim razie odnieść do kwestii pożyczania i przyjmowania pożyczek pieniężnych? My name may be Jan Kowalski. Powiedzmy, że nazywam się Jan Kowalski And I want to have a house. I want to own my own home. i chcę wejść w posiadanie swojego własnego domu. I don't know what percent in this country of people own their homes, but in Britain and America it's a very high percent. Nie wiem, jak w tym kraju to wygląda, ile osób i jaki procent, jaki odsetek Polaków posiada swój własny dom, ale w Anglii i Stanach Zjednoczonych jest to całkiem spora liczba. And that's grown since Margaret Thatcher and Ronald Reagan were in the 1980s in power. I to rosło od czasu lat 80., kiedy the companies? Well, individuals, Margaret Thatcher and Ronald Reagan. Tak, kiedy Margaret Thatcher i Ronald Reagan prowadzili swoją politykę. So I'm Jan Kowalski, I want my house, I want a car, I want to have one holiday every year, because all the other Jan Kowalskis in society also have that. Zatem ja jestem takim Janem Kowalskim, chcę posiadać swój własny samochód, chcę posiadać swój własny dom. I takich Janów Kowalskich jest koło mnie bardzo dużo. So the question is, do I have free will? Pytanie, które trzeba zadać, to jest, czy ja posiadam wolną wolę? Because if I have free will, then surely I have responsibility. Ponieważ jeżeli posiadam wolną wolę, w takim razie także muszę ponosić odpowiedzialność. And if I don't have free will, in this case, if I don't have free will,
then the responsibility lies with the one who gave me the money not to give me, to warn me of the risks and the problems. A jeżeli ja nie posiadam tej wolnej woli i tym samym nie ponoszę odpowiedzialności, to w takim razie odpowiedzialność spoczywa w rękach tej osoby, która pożyczyła mi pieniądze. So I loan money for a house. Zatem pożyczam pieniądze na dom, na zakup domu. Right? You can apologize that it's like an economics lesson, but it will be also halakha, Judaism, you could say. Okej, rabin mówi, żeby przeprosić Państwa za to, że jak na razie to wygląda na ekonomiczną lekcję, lekcję z ekonomiki, a także będziemy się za jakiś czas odnosić do halachy bezpośrednio. Shukr. I want to own a home, so I loan money. Chcę posiadać swój własny dom, zatem pożyczam pieniądze. But I can't go to the main bank because they won't lend me money. Ale tak właściwie nie mogę tych pieniędzy pożyczyć, ponieważ w obecnej sytuacji banki nie pożyczają mi takiej kwoty, jaką bym chciał. I have a bad credit history. Posiadam nie najlepszą historię pobierania kredytów. Right? Now, another small bank, right? Another small bank. Inny mniejszy bank. It will give me money. It's going to loan me money so that I can own my house. Pożyczy mi pieniądze, za które będę mógł wybudować sobie dom. And it even's going to give me for 5 years at a very low interest rate, say 5-6%. I nawet będzie taka sytuacja, że da mi małe oprocentowanie, powiedzmy 5-6%. But after 5 years, the interest rate will go up to another 10-15%. Ale w ciągu kolejnych 2-3 lat stopa procentowa wzrośnie do około 10-15%. So I go in, shake hands, and it's beautiful. I have my house. W takim razie idę do takiego banku, uściskuję dłoń, zawieram kontrakt i posiadam bardzo ładny dom. But the man that loaned me money didn't tell me that in 3 or 4 years' time there could be a housing crisis. Ale niestety człowiek, który pożyczał mi pieniądze, nie poinformował mnie o tym, że za 2-3 lata może się pojawić kolejny kryzys. And that the price of houses will start to drop. I cena domów zacznie spadać. So I can't sell my house to pay for the mortgage. Zatem nie będę mógł sprzedać swojego domu, żeby zapłacić za hipotekę. Right? Suddenly they come and take my house. Nagle przyjdą i zabiorą mi mój dom. So whose responsibility? Zatem kto jest odpowiedzialny? Now the question of free will is fundamental to the Jewish religion. Dla żydowskiej religii pytanie dotyczące wolnej woli jest pytaniem fundamentalnym. It's clear in the Torah that God gave free will to human beings, to people. Jest jasno pokazane w Torze, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę. And Maimonides, Rambam, Rabbi Moses Maimonides, is clear that that is a fundamental, an absolute principle in our religion. I Maimonides, inaczej Rambam, jest całkowicie przekonany o tym, że to jest fundamentalne pytanie dla naszej religii. Right. And without free will, then there would no be any point for God to command us to do His will. Gdybyśmy nie mieli wolnej woli, nie byłoby w ogóle mowy o tym. So if we didn't have free will, przekazanie, right, there'd be no point for God to command us to do anything. Gdybyśmy nie mieli wolnej woli, w takim razie Bóg nie mógłby cokolwiek nam przykazywać. Nakazywać. Right? Because the reason we are given commandments is so that we will decide on our own free will to do those commandments and obey the will of God. U podłoża dania nam przykazań leży przekonanie, że będziemy musieli podjąć decyzję, że te przykazania chcemy przyjąć i je spełnić. But is free will a free for all? Is it a blanket that applies? Is free will applying to every choice I make? Ale czy tak naprawdę wolna wola, zagadnienie wolnej woli odnosi się do każdego wyboru, które ponosimy? If I take a gun and I point it at someone and then I decide not to shoot, is that free will? Jeżeli przykładowo wezmę broń i ukierunkuję ją w kogoś i decyduję się strzelić, czy to jest wolna wola, czy to wynika z wolnej woli? Did you say not shoot? Right? Nie strzelić. You said not shoot. Yeah. Yes. A, i decyduje się nie strzelić, to czy to wynika z wolnej woli?
Right, so what do you think? Co myślicie? I have the gun in my hand, right? I decide not to shoot. Me, RabinDawidMason, rabin gminy wielkiej w Londynie. Ja decydowałem nie tak zrobić, Nie strzelić. nie strzelić. Ja mam broń w moich rękach. Jeżeli to jest wybór, is that free will? Oczywiście. 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 Of course. Ktoś myśli, że nie? Trudny wybór. Niekoniecznie. Ale jest. Trudny Trudny wybór. wybór. Zależy kto ja mam Na przeciw kogoś tę broń, celuje, nie? tak? To jest. Nie, ale mam siłę. Zrezygnować z tej siły, prawda? Right, mam się. W imię czegoś, prawda? Większego. No. To jest Ale So- jest kara jeszcze, która jest postrachem jakby takim. kara. Jest kara, jeżeli ja robię. Ale ja byłem w szkole, dobre. I ja mam dzięki Bogu, dobre rodzice, że mówili mi nie trzymać broń i nie strzecić. I nie zabić ludzi. I ja byłem... To po co kierować na ludzi? Po co w ogóle brać tą broń? Po Co? co brać tą broń? Po co brać tą To broń? po co do ręki wziąć? To już jest wybór. Wziąć tą Co broń. brać? Ach, okej. Co brać? Po co? Na przykład dla mnie, ja idę w szabat, w sobotę szabat, ja nie mogę wyłączyć światło w szabat, tak? To jest przeciw Torze. No. Życie jest religijnie tak robi. Życie jest religijne, nie je rzeczy, tak? Je świnkę, je takie rzeczy. Ja idę do McDonald's. Na przykład ja widziałem ktoś, że tam siedzi i ja znam go. Ja chcę mówić shalom, jak się masz? Nie wiem, jeżeli jest taki problem wejść do McDonald's, może być, ale to jest w stronę, jeżeli inni ludzie mi widać. Ale ja idę do tam i tam siedzi burger, taki wieprzmak, tak? Bardzo dobry. Ja chcę jeść tam, to jest, ale ja nie jem, że Bóg mi mówi, nie jeść takie rzeczy. To jest wybór, wolny wybór? Mam wolny wybór? No nie. No nie? No tak. Tak. No jest On mówi tak, Pan Jezus mówi nie. Ale ja lubię ten... To jest nakaz, ale to był nakaz boski. A mój wolny wybór to jest rezygnacja z wiary albo nie. Musisz tłumaczyć to. Ale po co w ogóle wchodzić do McDonalda? No ale Tak dopuść. Tam kolega siedzi, tam mi kolega. Mam kolega, niereligijny Żyd. No można mrugnąć do niego, żeby wyszedł do mnie. Ale on tam siedzi. Którą nie widzi. No to trudno. No co trudno. To jest dobry przyjaciel. Co Pan Jezus mówi? This was the God's command and This was a what? God's command. God's command, right? And the decision I can make is whether to resign from the religion or not. Ale ja nie mam taki problem. Ja nie myślę o religii, o judaizmie, że teraz ja widziałem, tam siedzi ten wieprzmak, ja chcę nie być Żyd tam. Teraz. To nie jest mój problem. Jest rabin i on mieszkał w Gateshead. Gateshead jest miasteczko w Anglii, przy Newcastle. Newcastle jest północ Anglii. I tam jest szkoła wielka, że tam dużo ludzi tam idą Torah, się idą Torah, tam uczą Torah. Dużo ludzi tam. Dużo rabini pochodzą od Gateshead. Naciskaj Gateshead po Wikipedii, tam w internet, wielkie miejsce tam. I był rabin, nazwisko Rabin Dessler. To jest przez wojnę, wojnę drugiego. Rabin Dessler ma bardzo interesujący punkt tutaj. On mówi, że jeżeli mam ten broń, jeżeli ja widzę ten wieprzmak, ja nie mam wyboru. You can explain that. I don't have free will. Nie posiadam wolnego wyboru. Because I'm educated not to choose already to eat that. Ponieważ już mnie wyedukowano, żebym nie dokonywał takiego właśnie wyboru. So like if I had the gun in my hand and I happen not to shoot. Someone puts the gun in my hand and it points it at someone and I say, well of course, and put it away. I don't have any free will because I would never dream of shooting that gun. Jeżeli przykładowo ktoś mi włożył po prostu w ręce broń i ukierunkował gdzieś, to ja tak naprawdę nie posiadam wolnego wyboru, ponieważ ja nawet nie pomyślałbym najmniejszej myśli o tym, że mogę strzelić. Rabbi Dessler says that is not free will.
Rabin Dessler mówi, że to właśnie nie jest wolna wola, wolny wybór. Free will for Rabbi Dessler is when the desire to do something and the desire not to do something are equal. Wolna wola, wolny wybór może wystąpić wtedy, kiedy pragnienie zrobienia czegoś i pragnienie niezrobienia czegoś jest na tym samym poziomie. Oh, and that is not often. To jest rzadko. To nie cały czas, że ja nie wyłączę światło w szabat, ja nie mam wolny wybór, że ja nie tak robię. Że ja nie jem świnko, ja nie jem, nie wiem, rzeczy, że nie koszerne są. To dla mnie nie tam jest wybór wolny. Że tak ja nie, dużo lat ja tak nie robiłem. Ja nie mam takiej, tak czuć. Dyspozycji nie ma. Yeah, I don't have the temptation. Pokusa. Ja nie mam ten pokusa wtedy. Ja nie mam pokusa. Ja chcę. Nie. To jest wybór wolny. Jeżeli ja, nie wiem, w rano mam modlitwę, ja chcę jeszcze 10 minut śpi. Ja lubię spać i 5 minut jeszcze. Ja spóźnię dla modlitwy. To może być wybór wolny. Ale dla kogoś, że chce narkotyka, tak? I potrzebuje narkotyka i nie wie, jak dostać narkotyka i musi ktoś zabić i ma broń i chce i w ostatniej chwili albo tak robi, albo nie zabije, to jest wybór wolny. Jak terroryst, że wtedy był w Izrael, w Haifa, jakiś wieczorem, idę do dyskoteka, ma ten bomba, w ostatniej chwili myślę, że nie. I idę kiedy? Idę gdzie? Do Ramala? Do Gaza? Nie, do policji. I mówię, przepraszam, ja nie chcę zabić Żydów. Ja nie chcę. I nawet pokazał dla policja drodze, jak on idzie do ten dyskoteka. To jest wybór, wolny wybór. So again, and he compares it, Rabbi Dessler, to a battlefield. I Rabin Dessler przywołuje tutaj obraz pola bitewnego. Yeah, battlefield where people are... So you've got two armies fighting each other. Są dwie armie, które walczą ze sobą. Behind each army, there is no fighting. Za każdą z tych armii nie odbywa się żadna walka. Right, the only fight is going on is between the armies at the point that they fight. Jedyna walka, która ma miejsce, właśnie zachodzi między tymi dwoma armiami. And he calls it your free will point. Everyone has their point of free will. I on to nazywa miejscem czy momentem woli wolnego wyboru. Is that a point? Nie point, nie czas, never czas. Moment jest czas? Punkt. Punkt, tak, mówię. The place. That's right, yeah. To jest taki punkt wolny wyboru. Right? Każdy ma ten punkt. Jak my uczymy się, żeby być dobre, to będzie do drugiej strony, do dobrej strony. Tak my nie tak robimy i złe robimy i błędy robimy, to będzie dla drugiej strony. Ale cały czas mamy możliwości uczyć się i push ten punkt do dobre. Możemy zawsze przesuwać to miejsce, ten punkt. Yeah, the things that were to me involving free will become so part of me that they don't need free will anymore. Rzeczy, które dotyczyły wolnej woli wcześniej, są tak dla mnie drogie, bliskie, że przestaje... To jest to place for free will. You push it, and so the more good I do, the more I push that free will there. Im więcej dobra czynię, tym bardziej w kierunku tego dobra przesuwam tą wolną wolę. Okay? Now what if my act, right, takes away, according to this theory, someone's free will? A co jeżeli moje działanie w odniesieniu do tej teorii zabiera komuś wolną wolę? So if I just need that loan, because all of the people that live in my street own their homes. My parents owned their home. Right? That's what society is. Everyone I know, my cousins, my siblings, brothers, they all own their home. And I need that money. I need to loan it. Right? Do I have free will anymore?
I co jeżeli muszę naprawdę wziąć tą pożyczkę? Wszyscy wkoło posiadają swój własny dom, cała moja rodzina, moi bracia posiadają, jest taka presja społeczna, żeby właśnie posiadać ten dom. I co wtedy z wolną wolą? Right? Is that it? Maybe not. According to my theory, that person does not have free will because there is no equal and opposite pokusa, right? Temptation for him to say maybe not. Maybe it's too risky. W odniesieniu do mojej teorii ta osoba nie posiada wówczas wolnej woli, ponieważ nie ma żadnej ekwiwalentnej pokusy właśnie, która by mówiła, by uczynić inaczej. Now that is not necessarily what everyone feels about loaning money. To niekoniecznie zawsze występuje przy rozważaniach na temat pożyczania pieniędzy. But in America, there was something called the subprime mortgage market. Ale w Stanach Zjednoczonych jest coś, co było nazwane subprime. Subprime. Prime jest taki pierwszy poziom loans. What's a loan in Polish? Pożyczka. Pożyczka. Pierwszy poziom pożyczka. Jeżeli ja mam bardzo dobre historie kredytyczne i bank bardzo chce mi dać pieniądze, to jest prime. I to jest łatwe. Ja idę do banku i dostaję pieniądze i kupić mi dom. Ale subprime, sub jest under, no nad, what's under? Niżej, under. Under. Niżej. Niżej prime, to jest taki drugi poziom. To na przykład w Ameryce to jest ludzie od Hiszpanii kraj, że nie dużo był w Ameryce, nie mają dużo pieniądza, historia kredytyczna nie jest taki czysty, ale oni idą do bardzo małej banki i oni dostają pieniądze. To jest subprime. I tam subprime zaczynał problemy do kryzysu światowy tutaj, dlatego, że był 1,3 trylion dolarów. 1,3 trylion dolarów pieniądza był w ten market, w ten rynek pieniądza. Dużo pieniądza. I w koniec ludzie po prostu nie chcą oddawać pieniądze. Nie po prostu mają pieniądze, oddawać ten pieniądze. To był bardzo, bardzo wielki problem. Okay, now, I want to bring you a source from the Torah that says something about this. Teraz odniosę się do źródła w Torze, która coś mówi na ten temat. When Moses stands before his people for the last time, kiedy Mosze ostatni raz stoi przed swoim ludem, we're at the very beginning of the book of Deuteronomy. Na początku Księgi Powtórzonego Prawa. And we read in front of us, these are the words that Moshe spoke. I czytamy, oto są słowa, które wypowiedział Mosze to the children of Israel. Do dzieci Izraela. And then we're told many different places around which he stood. I potem Tora wymienia wiele różnych innych miejsc, wokół których Mosze stał. So he stood in the Arava. Był w Arava. Opposite the Sea of Reeds, opposite the Reed Sea. Naprzeciwko Morza Trzcin. Between Paran and Tofel. Między Paran i Tofel. And there are more places here. And Rashi asks, why do we need so many different places here? I Tora wymienia tu wiele innych jeszcze miejsc. Rashi zadaje pytanie, dlaczego właśnie jest tam tak wiele miejsc wymienionych? Rashi, my znamy, kto jest Rashi, tak? Rabin Shlomo Yitzchaki, że około 1000 lat temu, mniej niż 1000 lat temu, w Francji. I on jest taki największy komentarz o Torah. So, Rashi, one of the places is called Wadi Zahav. Jedno z tych miejsc to jest właśnie Wadi Zahav. Wadi is like a valley. Wadi oznacza dolinę. Rashi notes the language in Hebrew. Di Zahav is translated as a lot of gold. Rashi odnosi się do hebrajskiego i mówi, że Di Zahav i tłumaczy Di Zahav jako wiele złota. And he sees it, Rashi, that Moshe is here hinting at the issue of the golden calf.
I Rashi mówi, że Moshe tutaj wskazuje the issue? The event, the episode, Wskazuje tutaj wydarzenie związane z Złotym Cielcem. right? And as the Jewish people are about to enter the land of Israel, Ma to miejsce w momencie, kiedy naród żydowski właśnie ma wejść do ziemi Izraela. he reminds the Jewish people, don't repeat the mistakes you made in the desert. I właśnie w tym miejscu Moshe przypomina narodowi żydowskiemu, nie popełnijcie tego błędu, któreście zrobili na pustyni. And the biggest mistake, of course, was the golden calf. I największym tym błędem był właśnie Golden calf. Złoty Cielec. So he's saying, here I am, at a place called Zahav, at a place called gold. Remember not to repeat the golden calf. Właśnie mówi, oto jestem w miejscu Doliny Złota, nie popełnijcie błędu Złotego Cielca, związane ze Złotym Cielcem. What is interesting, that the Talmud on this verse says it a bit differently. Co ciekawe, Talmud odnosi się do tego wersu w sposób nieco inny. So, we are talking in the name of a rabbi called Rabbi Yanai, Jest powiedziane w imieniu Rabba Jana, and he refers to a dialogue not between Moses and the Jewish people, but between Moses and God. który odwołuje się do dialogu nie między Moszem a narodem żydowskim, ale między Mojżeszem a Bogiem. And Moses says to God, God, because you showered on them, because you gave the Jewish people so much gold in Egypt, that is what caused them to make the golden calf. I Bóg się zwraca, i Mosze się zwraca do Boga. Przyczyną Złotego Cielca było to, że tak bardzo mocno obdarowałeś naród żydowski złotem w Egipcie, przy wyjściu z Egiptu. Very radical statement to make. Bardzo radykalne stanowisko. Moshe is criticizing God Mosze krytykuje Boga. and says, look, you gave them all that gold, you gave them so much that surely they had no free will anymore. Surely that made them do the golden calf. I mówi do Boga, dałeś im tak dużo złota, że z pewnością nie posiadali w związku z tym wolnego wyboru, wolnej woli. And another rabbi in the Talmud Inny rabin w Talmudzie says this gives an analogy. daje analogię. He says it's like a man who had a son, Daje analogię, w której przywołuje człowieka, który posiada syna. and he washed the son, and he gave food to the son, and he gave drink to the son. Pielęgnuje tego syna, myje, daje mu posiłek, napoje. He looked after his son. Opiekuje się swoim synem. Then he gives him some money to hold around his neck, Następnie daje mu trochę pieniędzy, które mógłby trzymać w okolicy szyi. and he places him in front of a brothel. I don't know what the word is in Polish, right? Where prostitutes are, you know. Okay. I umieszcza go, wysyła go w okolice burdeli. Right? Says the Talmud, surely he was going to sin. Surely Talmud mówi, he's że going to sin. z pewnością w takiej sytuacji on musi zgrzeszyć. That is like what, according to this rabbi, what God was doing with the Jewish people, giving them money and placing them in a difficult situation. W odniesieniu do tej sytuacji rabin sugeruje, że Bóg właśnie to samo zrobił, obdarowując Izraela taką ilością złota. It's important to note that Rashi brings this idea at another place in the Torah. Ważne jest, żeby wiedzieć o tym, że Rashi odnosi tą samą ideę do innego fragmentu Tory. Moshe sees the Jewish people build the golden calf. Moshe widzi, że naród żydowski wybudował Złotego Cielca. He comes down from Sinai. Schodzi z Synaju, He smashes the tablets, doesn't he? roztrzaskuje tablicę Right? And he comes and he gets them to crush into powder the golden calf. i skrusza je na drobny proch. Right? Yeah? Golden calf. The golden calf, yeah. I skrusza na drobny proch Złotego Cielca. Right. He then returns to God
powraca następnie do Boga and says to God, i mówi do Niego: the people have sinned naród zgrzeszył and they have made a god of gold. i uczynili Boga ze złota. And Rashi understands that when Moshe says gold, he's reminding God of all the gold that he gave the Jewish people. I raczej rozumie, że kiedy Moshe mówi o złocie, przypomina, powraca do tej sytuacji obdarowania narodu żydowskiego złotem przez Boga. So yes, the Jewish people sinned, but you caused them in a way. They didn't have free will. I mówi, tak, oczywiście naród żydowski zgrzeszył, ale Ty może spowodowałeś to, że nie mieli wolnej woli. So in some ways we learn from here a model that it's negative, it's not good to take away someone's free will. I w pewnym sensie poznajemy tutaj model, który mówi, że nie jest dobrze odbierać komuś wolną wolę. Where money becomes attractive, it can take advantage of the person that takes that money. Kiedy pieniądze stają się czymś atrakcyjnym, powstaje niebezpieczeństwo zaciekawienia człowieka nimi samymi. Now, another question though is, in Jewish law, whenever we want to answer a question, and this is the tradition that I have been in, whenever we want to answer a question, we want to turn to Jewish law. W judaizmie jest taka kwestia, że kiedykolwiek chcemy zadać pytanie, to jest tradycja, w której ja zostałem wychowany, odnosimy się do prawa żydowskiego. And that is prawa żydowskiego, right? Jewish law is more than law. W judaizmie prawo żydowskie jest czymś więcej niż tylko prawem. It is a well of ideas about the Jewish religion. Jest ono studnią idei dotyczących żydowskiej religii. So my rabbis would explain that if you want to learn about God and ideas, they can come from Jewish law. I moi rabini tłumaczyli to w ten sposób: jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś, nauczyć o Bogu, idee będą same wychodzić z prawa, wyłaniać się z prawa żydowskiego. Right, so we need to look into Jewish law, or we call it halacha, to see if it can answer our question. Dlatego też musimy się zwrócić w kierunku prawa żydowskiego, inaczej halachy, i zobaczyć, czy zdołają nam odpowiedzieć na nasze pytania. Now the first place we can look is a negative commandment, a commandment where God says, do not place a stumbling block in front of blind person. I pierwszym takim przykazaniem, na które możemy spojrzeć, pierwszym miejscem jest negatywne przykazanie, w którym Bóg mówi: nie umieszczaj stumbling block, Kamienia potknięcia. Yeah. kamienia potknięcia przed ślepcem, przed ślepą osobą. Okay? Now what does that mean? Co to oznacza? Literally it means when someone blind is walking, don't make them fall. Dosłownie oznacza to, kiedy ktoś ślepy się porusza, nie dopuszczaj do tego, żeby upadł. Many rabbis of the Talmud said it means don't make someone do something wrong, transgress. Wiele rabinów z Talmudu mówi, że to oznacza: nie powoduj tego, żeby ktoś przekroczył prawo. For instance, if someone was what's called a nazir, they took an oath, right, that they were not allowed to have wine. Przykładowo, takie osoby jak nazir, czyli osoby, które przyjmowały przysięgę niespożywania wina. Right, if I give them wine, I'm transgressing, putting a stumbling block in front of the blind. Kiedy ja dałbym im wino, wówczas spowodowałbym przekroczenie przez nich tego prawa, tej przysięgi, i tym samym to oznacza, że bym położył właśnie taki kamień przed nimi. So the question is, if I loan money to someone, right, if I loan money to someone who doesn't see the risks, am I putting a stumbling block in front of the blind? Zatem można zadać pytanie: jeżeli pożyczam komuś pieniądze, kto nie widzi tego ryzyka z tym związanego,
Czy to nie jest tak samo, jakbym kładł przed nim właśnie taki kamień? Right? So for instance, one rabbi says, putting a stumbling block in front of the blind is causing someone who is vulnerable, is that right, vulnerable, to go against his interests, to do something that damages him. Zatem jeden z rabinów mówi, że kładzenie takiego kamienia przed kimś to jest tak. Yeah, so he says that putting a stumbling block in front of the blind is like making someone who is vulnerable do something against their will, against their interests. Right, so if I'm vulnerable, I'm going to make you do something that's going to damage you. Okej, to jest tak, jakbym zmusił kogoś do zrobienia czegoś, co tą osobę zniszczy w jakiś sposób. Ważne słowo jest to vulnerable, czyli krótko mówiąc wrażliwy albo w tym miejscu osłabiony. Słaby. Słabiony. Złabiony jest Słaby, tak, vulnerable. słaby. Słabił kogoś. Podatny na zranienie. Okay. No? It's going to be right. So now, that's one idea, right? So now, the word this rabbi used in Hebrew is the word tam. Słowem, który używa ten rabin w hebrajskim jest to słowo tam. Remember in the Haggadah in Pesach, there are 4 sons that we talk about on Pesach. W Haggadzie Pesach jest 4 synów, o których mówimy w trakcie. And the third son is called the tam. Trzeci syn nazywa się Tam. In English, we call him the simple son. Po angielsku, The not intelligent son. po angielsku mówimy, że to jest nieinteligentny syn, prosty. Prost, right? In Polish, I've seen that you call him naiwny son. I've seen, maybe Sasha, remember Rabin Sasha? Na naiwny jest prosty? Nie. Naiwny jest ten słaba, it's vulnerable, naive. Po angielsku, naive, że I'm vulnerable. Immature. Sort of immature. Major. Immature. Sort of immature. Okay. Niedojrzały. Immature, maybe, right. Immature, niedojrzały jakby. So, naiwny syn to nie zależy jak mądry ja jestem, albo I'm vulnerable. If I'm naive son, I'm a vulnerable son. Jeżeli jestem tym właśnie naiwnym, to jestem osłabionym synem. Osłabiony, ja myślę. And this rabbi says that putting a stumbling block in front of the blind is like doing something against a tam, someone who is naive, who is osłabiony. I ten rabin mówi, że kładzenie właśnie tego kamienia oznacza działanie wobec takiej osoby, która jest osłabiona, która jest tym naiwnym synem. Rambam, Maimonides, even goes further when he talks about putting a stumbling block. He says, for instance, a lender who seduces a borrower. Rambam też odnosi tą sytuację do osoby udzielającej pożyczki, która kusi pożyczającego. Right? Yes? That's right. Seduces. So what's seduce? Kusi, right. Tutaj też. Włodzić. Okay, right. So that is, according to the Rambam, right, it's a lender taking advantage of a borrower. A lender who has more knowledge than the borrower, right, and therefore is able to damage the borrower. I w odniesieniu do tego Rambam mówi, że pożyczający wykorzystuje sytuację osłabienia tego, który przyjmuje tę pożyczkę. And I think that what's going on here is we're being told that putting a stumbling block in front of a blind is like taking away someone's free will. W mojej opinii kładzenie tego kamienia potknięcia przed kimś, kto jest jakiś osłabiony czy tutaj tą ślepą osobą, jest przyczynkiem do niszczenia tej osoby. Right? Taking away their free will? Yeah. I do zabierania mu wolnej woli. Wolnej woli. Right. So for instance, if I give money to someone at a very good rate of interest and I don't tell them the risks and I seduce them,
then I am taking away one side of their choice. Więc jeżeli komuś udzielam pożyczki na bardzo dużej, o bardzo dobrej stopie oprocentowania i go kuszę tym samym, odbieram mu tak naprawdę jeden z aspektów, jedną z tych stron, która występuje przy podejmowaniu decyzji przy posiadaniu wolnej woli. So, by understanding a bit about free will, Rozumiejąc jednak trochę już o wolnej woli, by applying it to the case of loaning and borrowing money, odnosząc to do kwestii pożyczania pieniędzy i przyjmowania pożyczek, by looking at the commandment that you shouldn't put a block in front of the blind, patrząc na przykazanie, które mówi, że nie wolno ci kłaść kamienia ściany przed ślepym, we can see that in Jewish law, more responsibility exists with the lender. widzimy, że w prawie żydowskim większa odpowiedzialność leży po stronie pożyczającego. Yes, people should be more responsible. Tak, ludzie powinni być bardziej odpowiedzialni. And yes, people should be less materialistic Tak, ludzie powinni być mniej materialistyczni. and less worry in culture about material things, the house, the mortgage, the car, the second car, etc. I mniej się przejmować kulturalnymi uwarunkowaniami związanymi z posiadaniem tych rzeczy, domu, samochodu. But maybe what society needs is a bridge between the corporate world, is that right, and the consumer. Ale być może tym, czego potrzebuje społeczeństwo, to jest pomoc pomiędzy światem korporacyjnym a konsumentem. An understanding between both sides, I potrzebuje zrozumienia między tymi dwoma stronami. where more information comes from the corporate world down, Kiedy więcej informacji przepływa ze świata korporacyjnego do tego świata drugiego. and more responsibility for the world comes from the corporate world, I więcej odpowiedzialności lies at the side of the corporate world. yeah. Leży po stronie świata korporacyjnego. But from the consumer, more responsibility about how they raise their money, how they look after their family. I ze strony konsumentów pojawia się większa odpowiedzialność za to, jak wydają swoje pieniądze i jak opiekują się swoimi rodzinami. The chief rabbi, Rabbi Sachs Główny rabin Rabbi Sachs, of England, główny rabin Anglii, naczelny rabin Anglii, of Britain and the Commonwealth, naczelny rabin Wielkiej Brytanii i the Empire, right? He has written a book on which it deals with this subject. Napisał książkę, w której odnosi się do tego zagadnienia. And he called it To Heal a Fractured World, to heal a split world. I nazwał tą książkę uleczenie świata podzielonego na fragmenty. Right? Bardzo dobre książka, bardzo dobre kupić takie książka. And he talks there about a concept called social capital. Capital is like money, right? He calls it social capital, I mówi tam o kwestii kapitału społecznego, which is to use people to build a proper moral society. który dotyczy, jest to koncept wykorzystywania, używania, włączenia ludzi do tworzenia dobra społecznego. So we are coming now close to the festival of Pesach, of Passover. Tutaj się znowu zbliżamy do festiwalu Pesach. It's always difficult to say that because my wife finds Pesach very difficult because of all the cleaning. So I say it very quietly that we're getting near Pesach. Ciężko o tym mówić głośno, na głos, dlatego że moja żona bardzo jest zawsze zajęta pracą przed Pesach w związku z dużą ilością rzeczy do posprzątania. So, but Pesach we say is the festival of freedom. Ale mówimy, że Pesach jest festiwalem wolności, świętem wolności. Maybe we can say it's the festival of free will now. Być może możemy teraz powiedzieć, że to jest święto wolnej woli. And Judaism is not about giving people the freedom to do what they want.
I judaizm nie jest tym, nie dotyczy... Judaism is not about giving people the freedom to do what they want. Judaizm Nie po to nie, jest, nie po to jest tak, żeby dawać ludziom wolną wolę do robienia tego, czego chcą, Right? But it's about giving people the courage, right, the bravery, to be in the situation where both sides are equal and still choose the right way. ale tym, co w judaizmie jest najważniejsze, to jest dawanie ludziom odwagi, żeby sami podejmowali decyzje, co jest właściwą drogą, właściwym rozwiązaniem. Okay. And the end. But pytanie. Look at this, zobacz. Okay. Pytanie. Okay. Dziękuję bardzo. To nie było tak łatwe tłumaczyć, ale bardzo dobrze. Jeśli Okay. dobrze zrozumiałem wykład, wyciągnąłem z niego dobre wnioski, tu właśnie jakbym chcę to przetestować, to winnym tego kryzysu finansowego jest właściciel banku, albo prezes spółki bankowej. Bo nie może być winnym. Responsible for. So, Okay, jeszcze raz. if I understood it well, the main responsible person for the crisis is not. To jest Is właściciel banku the owner of the bank. albo prezes banku. Yeah. Ponieważ ten bankier, czy też pracownik banku też nie miał wolnej woli. On miał pracę do wykonania, on miał postawione zadania, że on ma tyle zrobić kredytu. To jest technikalna sprawa, ale tak, to, kto się pracuje kas taki tam w bank, tak on robi co, ale to nie jest kto się pracuje tam na dół, to jest ten right. He's saying someone who gives out loans. You know, the person who is signing the contract. You know, the low-level Yes. officer of the bank. Yes. He is not guilty. Yes, very good. So let's make the point. The question is, let's put it as a question. Zadajmy to w formie pytania. The question is, in the structure of a bank, W strukturze banku, if I'm a middle ranking a bank worker, jeżeli znajduję się gdzieś tam pośrodku w tej strukturze, jestem takim pracownikiem banku zwyczajnym and I'm selling loans to people, i sprzedaję pożyczki ludziom, but I receive orders ale otrzymuję polecenia from the higher echelons of the bank, the higher levels of the bank. od osób znajdujących się na wyżej w strukturze banku. Look at all the faces, zobacz te twarze takie. Am I responsible? Czy ja wówczas jestem odpowiedzialny? Or is it only on the head of the guy who runs the właściciel, the head of the bank? Czy tylko właściciel tego banku, ten kto zarządza tym bankiem, prowadzi ten bank? Interesting, we have a rule in Jewish law. Interesujące jest to, że mamy zasadę taką w prawie żydowskim. Po hebrajsku jest en shaliach lidvar aveira i po polsku is I cannot get someone to do a sin for me. A po polsku to oznacza, nie mogę wpłynąć na kogoś, żeby zgrzeszył za mnie. Nie wolno mi. Nie mogę, to jest znaczenie, że I can ask someone to marry for me. I can ask someone in the Talmud, we don't do it today. The Talmud 2000 years ago has a situation where I can appoint someone as an agent to marry me to another woman. To, o czym teraz mówię, nie odnosi się do czasów współczesnych, ale Talmud mówi, że mogę wynająć jako takiego agenta pośrednika kogoś, kto sprawi, że poślubię jakąś kobietę, który pomoże mi w poślubieniu jakiejś kobiety. So I get the guy to go to the girl and say, you will marry, Moshe back there.
and it's done. I need to have seen her before, but I can do it like that. Zatem mówię takiemu agentowi, takiej osobie, idź do Marii i spraw i doprowadź do naszego ślubu. No, this is different now. So that means that person is a shaliach. I to oznacza, że ta osoba jest szaliach. Wysłanie. He is like my right hand. Jest niczym moja prawa dłoń. When he marries that woman, it's like I have married that woman. Jeśli on żeni się z tą kobietą, to jest tak, jak ja bym wziął ślub z tą kobietą. Okay? To jest prawo żydowskie tak. But, i to jest przeciw, co Pan mówi. But, I cannot do that with a sin. Ale nie mogę tego odnieść do grzechu, nie mogę tak postąpić w przypadku grzechu. So, let's say I hire someone to murder someone else. Powiedzmy, że zatrudniam kogoś, by zamordował kogoś innego. And the agent in the middle murders the person. I taki agent, pośrednik morduje tą osobę. What does the agent say? It's the opposite. What does the agent say? He told me, so it's his problem. I to jest trochę odwrotnie. To, co mówi ten pośrednik, to jest to, to jest jego problem. On mi mówi zabić, to jest jego problem. He has the responsibility. He will get punished. On tak naprawdę jest odpowiedzialny przed prawem i on zostanie ukarany. Kara, right? Nie. Judaism says no. Judaizm mówi nie. The man in the middle with the gun. Ten, który w pośrodku tego wszystkiego się znalazł, ten człowiek z bronią. The man in the middle with the money. Ten sam pośrodku z pieniędzmi. He has responsibility. On ponosi odpowiedzialność. The Talmud says, Talmud mówi, if you've got to listen to if you've got to listen to your owner or listen to God, which is more important? Is it more important to listen to God or the owner of the bank? Jeżeli masz wybór, czy słuchać Boga, czy właściciela banku, co jest ważniejsze? Or the guy with the gun, should he listen to the man hiring him or to God? I czy człowiek z bronią powinien słuchać tą osobę, która go wynajęła, czy Boga? Of course, God. Oczywiście Boga. So he is, that's what I mean by there's no agent to do sin. I to rozumiem, mówiąc, że nie ma żadnego pośrednika, który mógłby właśnie pośredniczyć w grzeszeniu. W grzeszeniu ja nie mogę mówić, ja jestem agent i on ma problem i on będzie dostał kara. Nie. Tak napisane w Talmud, słów rabin i słów uczeń, kto jest pierwszy? Rabin jest Bóg, uczeń jest ten człowiek, że mi dał broń. Kto jest pierwszy? Bóg jest. No, on będzie. To jest problem dla niego. Okej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Za